Jadąc do Elatu, mieliśmy plan podniesienia naszych kompetencji nurkowych. Chcieliśmy zmierzyć się ze szkoleniem dającym certyfikat Advanced Open Water Diver. Oczywiście certyfikat można robić w wielu miejscach na świecie, ale nie bez znaczenia jest także u kogo się go robi. Jeszcze przed wyjazdem nasz wewnętrzny research skierował nas do Noama Kortlera. Uczestnicy jego kursów bardzo komplementowali go za kompetencje, spokój i doświadczenie. Faktycznie, Noam, zapytany o ilość nurków w życiu, odpowiedział, że po 10 000 przestał liczyć. Imponujące. Dodatkowo, Noam para się fotografią podwodną, która jest mi bliska. To nas przekonało. Na kursie Noam zaproponował nurkowanie do wraków jako jedną ze specjalizacji. To były nasze pierwsze doświadczenia z zatopionymi obiektami. Można się domyśleć, że każdy zatopiony statek czy samolot kryje w sobie tragiczną historię. W naszym przypadku było jednak inaczej. Pierwszy z wraków to patrolowa łódź, która zaprojektowana była, aby pływać po wodach wewnętrznych i nieszczególnie sprawowała się na morzu. Podobna zagrała w filmie Czas apokalipsy Francisa Forda Coppoli. Oczywiście wykonaliśmy wokół niej zaplanowane w kursie ćwiczenia, jednak nie zrobiła na nas większego wrażenia. Za to drugi statek, do którego udało nam się zanurkować, skrywa historię, która bez problemu mogłaby być scenariuszem do filmu sensacyjnego. Dlaczego nie powstał? Historia, którą możecie przeczytać w artykułach, do których linki zamieszczam w komentarzach, do tej pory kładzie się cieniem na stosunkach dyplomatycznych między Francją i Izraelem. A historia pokrótce wygląda tak. W 1967 roku izraelski okręt Elat został zatopiony w pobliżu Port Said. Tym samym Izrael został pozbawiony części swojej floty. Zapadła szybka decyzja, aby pozyskać nowoczesne kanonierki i wyposażyć je w najnowocześniejszą jak na tamte czasy aparaturę i uzbrojenie. Izrael zaprojektował tego typu okręty, ale nie miał stoczni, gdzie można byłoby je wyprodukować. Ich budowę zlecono stoczni we Francji, a ich finansowanie miały w całości pokryć zachodnie Niemcy jako odszkodowanie za zbrodnie nazistowskie. Po tym, jak rozpoczęto budowę, Francja, nie bez przyczyny oczywiście, wycofała się z realizacji umowy, kategorycznie odmawiając wydania statków. I tu zaczyna się historia jednej z najsłynniejszych akcji Mossadu o kryptonimie Projekt Cherbourg. Izraelscy komandosi ukradli Francuzom 5 okrętów i bezpiecznie dopłynęli nimi do Izraela. Warto przeczytać całą historię. Jak ma się to do okrętu Satil, jaki właśnie widzimy? Ano, jest to jeden z ukradzionych okrętów, który po zakończeniu służby w armii został celowo zatopiony i jest dzisiaj atrakcją i swoistym pomnikiem owej akcji. Elat, oprócz słońca i plaż, ma do zaoferowania także pewną atrakcję z kategorii natura. Wspomnianą atrakcją jest Dolphin Reef Elat, który był w przeszłości regularnym delfinarium. Zamykania dzikich zwierząt nie popieramy i nie wspominałbym o tym, gdyby nie fakt, że parę lat temu postanowiono zdjąć kraty, które więziły delfiny i pozwolono im wypłynąć na wolność. Spotkaliśmy je nurkując nieopodal. Przypłynęły skontrolować, co za intruzi pływają obok ich domu.
Ciekawe, że aktualnie to nie ludzie, a delfiny patrolują, co dzieje się pod wodą. Swoją drogą to niezwykły eksperyment, bo delfiny urodzone w niewoli nagle otrzymały pełną wolność. Efekt po latach jest taki, że trzymają się nadal blisko tego miejsca, uznając je za swój dom. Obsługa parku, która stara się w jak najmniejszym stopniu ingerować w życie delfinów, przez co muszą one codziennie wypływać na otwarte morze, żeby upolować sobie jedzenie. Ingerencja sprowadza się do obserwacji zdrowia i ogólnej kondycji delfinów. Nie są do niczego zmuszane. Jeśli tylko chcą, to odwzajemniają się, pokazując i pływając z ludźmi. W szczególności dzieci są zachwycone. Mam świadomość, że widoczna grupa delfinów to nie są w pełni dzikie zwierzęta. Nie są to także domowe zwierzęta. Wierzę w ich inteligencję i skoro przez ostatnich kilka lat nie odpłynęły, tylko ciągle wracają i rozmnażają się, to znaczy, że akceptują warunki, w jakich aktualnie żyją. Ba, nawet wyglądają na szczęśliwe.